Na wybiegach i w wolierach na powietrzu pozostały tylko ptaki wytrzymujące zimowe warunki. Do takich należy bernikla kanadyjska. Jest to ptak zasiedlający Amerykę Północną. Introdukowany i inwazyjny w Australii, Azji i w Europie. Bernikla kanadyjska świetnie przystosowuje się do nowych warunków, a przez to, że jest duża i agresywna, wypiera inne gatunki gęsi. Bernikle są troskliwymi rodzicami. W stawie pływają również inne ptaki wodne. Tu widzimy kolorowo ubarwioną kaczkę mandarynkę, mieszkankę Azji. Jest hodowana jako ptak ozdobny. Kuwacz śnieżny, inaczej sowa śnieżna, rozmnaża się w otwartej tundrze od linii drzew do krawędzi mórz polarnych w Ameryce, Azji i w Europie. Jej głównym pożywieniem są lemingi. Rzadko zalatuje do północnej części Polski i tylko w okresie zimowym. Wzdłuż ogrodzenia tego zbiornika spaceruje żuraw mandżurski zamieszkujący dorzecze rzeki Amur oraz południowo-wschodnią Azję, w tym Chiny i Japonię. Żuraw mandżurski jest ptakiem wędrownym. Pary łączą się na całe życie. Jest to gatunek zagrożony wyginięciem. Dieta tego żurawia składa się z owadów, bezkręgowców wodnych, ryb, gryzoni, trzciny, traw, jagód i innych roślin. Bardzo możliwą kaczką jest biegus indyjski, wywodzący się od kaczek krzyżówek. Ta kaczka posiada wydłużoną szyję, długi dziób i szczątkowe skrzydła. Biegusy są kaczkami łatwymi w hodowli. Nad brzegiem stawu spacerują bernikle rdzawoszyje, niewielkie gęsi zamieszkujące północne obszary Azji Środkowej. Często zakładają gniazda w pobliżu gniazd sowy śnieżnej lub sokoła wędrownego, co zapewnia im ochronę przed drapieżnikami. Gęś hawajska, zwana nene, jest gatunkiem endemicznym Hawajów. Żeruje wyłącznie na lądzie. Żyje w stadach liczących 30 sztuk. Te ptaki tworzą pary na całe życie. Nene widnieje w herbie Hawajów. Para białych ptaków to koskoroby, często mylone z łabędziem. Występuje w Paragwaju, Urugwaju, Chile, Argentynie i w Brazylii. Żyje w parach lub niewielkich grupach. Łabędź czarny pochodzi z Australii i Tasmanii. Został introdukowany w Nowej Zelandii, Europie i Ameryce Północnej. Jest roślinożerny i żeruje o zmierzchu. Łączy się w pary na całe życie. Kariama czerwononoga zamieszkuje Amerykę Południową. Zasiedla głównie łąki w pobliżu strumieni. Jej pożywieniem są gryzonie, węże, jaszczurki, owady oraz owoce. Zaniepokojony ptak może biec z prędkością 40 km na godzinę i wznosi się dopiero, gdy drapieżnik nie rezygnuje z pościgu. Kondor wielki to ptak zamieszkujący zachodnią część Ameryki Południowej od zachodniej Wenezueli po ziemię ognistą. Żyje zarówno w górach, jak i na pustyni. Choć jest spadlinożercą, czasami poluje na małe ssaki, ptaki i plądruje gniazda ptaków morskich.
Łączy się w pary na całe życie. Żyje do 50 lat, a najstarszy kondor w zoo miał blisko 80 lat. Kondor wielki jest gatunkiem zagrożonym. Urubu różowogłowy zamieszkuje obie Ameryki, od południowej granicy Kanady do ziemi ognistej. Żywi się padliną zwierząt, dzikich jak i domowych. Potrafi też zapolować na małe ptaki i gady. Orzeł stepowy zamieszkuje otwarte siedliska. Są nimi stepy porośnięte trawami i zaroślami w środkowej części Azji oraz Europy Wschodniej. Jest gatunkiem migrującym, zimującym w południowej Azji i południowo-wschodniej Afryce. Na ofiarę spada szybując w powietrzu lub wyczekuje jej przy wejściu do nory. Żywi się małymi ssakami, głównie susłami. Gdy nie ma gałęzi, wykorzystuje do budowy gniazda kości. Puchacz zwyczajny to duża sowa zamieszkująca znaczną część Paleoarktyki. Żywi się głównie ssakami, ptakami, rybami, żabami i gadami. Kapodziób zamieszkuje wyspy i wybrzeża południowej Australii. Jego siedliskiem są łąki, uprawy, pastwiska i obrzeża bagien. Choć należy do gęsi, pływa niechętnie. Jest ptakiem terytorialnym i potrafi bronić swojego rewiru. Odżywia się trawiami, nasionami i roślinami strączkowymi. Ptaki te mogą pić słoną wodę. Ostatnim ptakiem w tym pokazie jest dzioboruk kafryjski, żyjący głównie na sawannach i łąkach środkowej Afryki. Jest ptakiem osiadłym, żyjącym w parach lub małych grupach do 11 osobników, w której dominuje tylko jedna para. Głównym pokarmem dzioborogów są owady, ale zjada również płazy, małe ssaki i niektóre gady. Dzioborogi czasami przechowują swoje pożywienie w spiżarniach, w których układają ofiary w rządku. Ptaki te wydają dźwięki określane jako grzmiące. Pomagają im w tym worki, z których wypuszczają wcześniej nabrane powietrze. Są gatunkiem monogamicznym. Samica składa przeważnie 2 jaja, ale po wykluciu przeżywa zazwyczaj tylko jedno pisklę. Dzioborogi są gatunkiem zagrożonym.